W rolach głównych miłość znajdziecie w Sugar Creek. Czyj to koń? Zatrzymajcie go! Stój, spokojnie! Nie zgubiliście czegoś? Powinniśmy ich aresztować. To nic w porównaniu z tym, co czeka ich w domu. Gdyby ten koń ucierpiał, to nie mogliby już pracować w polu. I tyle? Ich kara to wyrzuty sumienia? To działa. Uwierz mi, więcej tego nie zrobią. Skoro tu dorastałaś, to chyba wiesz, co mówisz. Otóż to. Reżyseria. Gdzie jesteśmy? Gdzieś w Ohio. Tęsknię za mamą. Wiem, ja też. Muszę ci coś kupić na kaszel. Źle się czuję, muszę do łazienki. Poczekaj. Muszę siku. Gdzie jest toaleta? Tam, z tyłu. Dziękuję. Wytrzymaj chwilę. Co się dzieje? Nie wiem. Wiem, że nie chcecie o tym rozmawiać, ale musicie w końcu podjąć decyzję. Jaką? Powinnyście odpoczywać. Prowadzenie tego zajazdu was wykańcza. Komu będę gotować? Jeśli go zamkniemy, nie będziemy mieć gości. O to chodzi, nie będziesz musiała gotować. Ale ja kocham gotować. Opiekujecie się mną, odkąd skończyłam 10 lat. Nie wiem, co bym bez was zrobiła. Jesteśmy rodziną. Zgadza się, więc posłuchajcie. Chciałabym pomóc. Mam trochę oszczędności. Twój dziadek zbudował ten zajazd. Prowadzimy go od wielu lat. A w zeszłym tygodniu spadłaś ze schodów z nocnikiem. Na szczęście był pusty. To nie jest śmieszne. Mogłaś się zabić.
Uczciwa praca to dar od Boga. Po prostu boję się, że coś wam się stanie. Nie chcę, żebyś się bała. Tato, konik! Potrzebujecie pomocy? Gdzie jest najbliższe miasteczko? Nie mam zasięgu. Sugar Creek jest 2 mile w tamtą stronę. Zostańcie tu, znam mechanika, przyślę go. Świetnie, dziękuję. To ciężka decyzja. Zgoda. Zamkniemy zajazd dla gości. Dziękuję. Pod jednym warunkiem. Jeśli uznamy, że Bóg sprowadził obcego pod nasze drzwi, przyjmiemy go. Tak mówi Biblia. Musimy spełniać wolę Bożą. Zgoda. Chcesz dobrą czy złą wiadomość? Dobra jest taka, że to naprawię. Zła, że to uszczelka pod głowicą. Zamówienie części, naprawa i montaż zajmą kilka dni. Ile to będzie kosztować? Około $400. Dobrze, zamów części. Potrzebuję zaliczki. Jasne. Chwileczkę. Widziałeś mój portfel? Wiem, jak to zabrzmi, ale chyba mnie okradli. Chcesz zadzwonić? Nie mam do kogo. Na końcu ulicy jest komisariat. Mam tylko tyle, skombinuję resztę. Zaparkuj na tyłach, ale tylko na parę dni. Jest tu jakiś tani nocleg? Wszystko jest zajęte. Turyści, którzy przyjechali na szwajcarski festiwal, zarezerwowali wszystkie pokoje. Niedaleko stąd jest pole namiotowe. Może tam będzie miejsce, jeśli pasują wam takie warunki. Nie mamy innego wyboru. Dzięki. Jestem zmęczony. Wiem, zaraz coś znajdziemy, obiecuję. I jak leci? Znowu się spotykamy. Gdzie wasz samochód? Popsuł się. Powinieneś kupić konia i wóz. Niezły pomysł. Twój syn jest chory. Dokąd idziecie? Podobno niedaleko jest pole namiotowe. To nie jest miejsce dla chorego dziecka. Potrzebuję dachu nad głową. Nie mam zbyt wiele pieniędzy. Chodźcie ze mną. Znam pewne miejsce. Spodoba wam się.
Jestem Eli Troyer, a to Rosie. Jestem Joe Matthews, a to mój syn Bobby. Miło cię poznać. Jak lunch? Bardzo sycący. Jak możecie to czytać? To was ogłupia. Musimy być na bieżąco. Musimy omówić sprawę festiwalu. Zamkniemy główną ulicę na wschodnim końcu, przekierujemy ruch. Tu jest dodatkowy parking, więc potrzebujemy kilku barierek. Muszę już iść. Pora na dojenie. A co z... Moja kuzynka się wami zaopiekuje. Jestem Anna. Jestem Joe, a to Bobby. Mamy ciasteczka, chodź. Nie mamy prądu. Tak tu żyjemy. Rozumiem. Będzie wam tu dobrze. Na pewno, będzie świetnie. Więc zostaniecie? Ile bierzecie za noc? Eli wszystko nam powiedział. Jesteś zmęczony. Zjemy kolację, a potem odpoczniecie. O zapłacie porozmawiamy rano. To nie problem? Jestem Berta, a to Lidia, nasza siostra Anna bawi się z twoim synem. Dobrze, ale nie ma za co. Podobno będzie jeszcze więcej ludzi niż rok temu. Ponad 60 000. Dzwoniłam do biura szeryfa. Jego ludzie i ratownicy medyczni są w gotowości. Dobrze. Rachel, telefon do ciebie. Zapisz, czego potrzebujemy. Słucham? Rachel, przyjdziesz na kolację? Już mówiłam, żebyś nie krzyczała. Pamiętasz? Berta mówi, że musisz poznać Joe. Jakiego Joe? Cześć, Rachel. To jest Bobby. Śpi u nas. Jego tata nie ma pieniędzy. Doprawdy? A gdzie jest jego tata? Dobrze, że jesteś. To nasza siostrzenica Rachel. Rachel, to jest Joe Matthews. Dzień dobry, pani władzo. Delta 107, odbiór. Co was tu sprowadza? Przyjechaliście na festiwal? Przejeżdżaliśmy, ale popsuł nam się samochód. Kiedy ruszacie dalej? Jak tylko go naprawią. Wracacie do domu? Jeszcze nie wiem. Skąd jesteście? Zadajesz za dużo pytań, daj mu zjeść. Tylko rozmawiamy. Jesteśmy w rozjazdach. Gdzie jest mama Bobiego? Mama jest w niebie. Zostaw trochę miejsca na deser. A jutro pokażę ci kotki.
Dziękujemy, kolacja była pyszna. Mieliśmy ciężki dzień, a wy nam go umiliłyście. Dziękuję. Jutro się z wami rozliczę. Teraz muszę go położyć spać. Mogę tu spać? Zawsze jesteś tu mile widziana. Dobranoc, pani władzo. Będę w pobliżu, jeśli czegoś potrzebujesz. Miałyście zamknąć zajazd. Zgadza się. To co on tu robi? Ustaliłyśmy, że przyjmiemy każdego nieznajomego. Nie wygląda na anioła. Zawsze jesteś podejrzliwa. Joe i jego syn są w potrzebie, to żaden wstyd. Wiem, że chcecie pomóc, ale nic o nim nie wiemy. Bóg postawił go na naszej drodze z jakiegoś powodu. Nie możemy tego kwestionować. Obiecajcie mi, że nie wpuścicie go do domu pod moją nieobecność. Przynajmniej dopóki się czegoś o nim nie dowiem. Jak to zrobisz? Zapytam go. To ja. Tak, wszystko w porządku. Wiem, że mnie szukają, dlatego wyjechałem. Masz jakieś wieści? Ile razy mam powtarzać? Nie mają dowodów, nic mi nie udowodnią. Zadzwoń do Chloe, niech ci zapłaci ile trzeba. Zadzwonię za kilka dni. Mamusiu. Wszystko w porządku? Wołałem mamę. Wiem, słyszałem. Już dobrze. Zostaniesz na chwilę? Jasne. Dobranoc, tatusiu. Co ty wyprawiasz? Obiecałem twoim ciotkom, że pomogę w naprawach w zamian za nocleg. Szybko się polubili. Ładny kotek. Dzieci kochają Annę, ma dobre serce. Wszystkie mają. To wspaniałe kobiety. Widzą w innych dobro, taka ich natura. A ty? Gdyby coś im się stało, znalazłabym winnego. Nie znasz mnie, rozumiem, że jesteś podejrzliwa, ale uwierz mi, nie skrzywdziłbym nikogo tak dobrego jak twoje ciotki. Skoro nie masz nic do ukrycia, to pokaż swoje prawo jazdy. Gdybym je miał, to by mnie tu nie było. To znaczy? Ukradli mi portfel, straciłem pieniądze i dokumenty. Dobra wymówka. To nie wymówka. Nie jestem taki, jak myślisz. Skończyłeś drabinę? Prawie. Możecie tu zostać tylko dlatego, że uparły się, żeby wam pomóc. Będę cię mieć na oku, zapamiętaj to. Jak mógłbym zapomnieć?
Muszę jechać do pracy, wrócę później. Zawsze jest w biegu. Ciężko uwierzyć, że jesteście rodziną. Jej ojciec, mój brat Frank, też był policjantem. Był? Nie powinnam o tym mówić. Trzeba będzie skosić trawę. Chętnie to zrobię. Kosa jest w stodole. Kosa? Dzwonię w sprawie Joe Matthewsa. Skoro go nie znacie, to dlaczego jeździ samochodem zarejestrowanym na wasz salon? Proszę się nie rozłączać. Halo! Kto to jest? Facet, który spał u moich ciotek. Nie ma pieniędzy, dokumentów i unika odpowiedzi. To nie znaczy, że jest przestępcą. Podsłuchałam jego rozmowę. Próbował kogoś przekonać, że jest niewinny. Co z tym zrobisz? Nie wiem. Zadzwoniłam do salonu, ale nie słyszeli o nim. Słuchaj, wiem, że jestem nowa, ale mam nosa do takich spraw. No nie wiem. Zaufaj mi. Ma na imię Joe Matthews. Rejestracja jest z Teksasu. Co jeszcze? Ma prawie 1,90 m, brunet, dobrze zbudowany. Ma 5-letniego syna, Bobiego. Co dalej? Ma dłuższe włosy, brodę. Ubiera się jak bezdomny, ale ma drogie buty. Rób swoje. Dam ci znać, jak coś znajdę. Źle to robisz. Zauważyłem. Pokażę ci, jak to robić. Śmiało. Musisz kręcić tułowiem. Ostrze trzymaj płasko nad ziemią. Skręcasz i kosisz. Sam spróbuj. Od razu lepiej. Dobrze. Już rozumiem. Gdzie jesteś? Prasa huczy na temat twojego zniknięcia. Wcześniej podejrzewali cię o zabójstwo, teraz chcą cię zlinczować. Jestem twoją przyjaciółką, bardzo się o was martwię. Wracajcie do domu, wyjaśnimy to. Dylan tu jest. Oddzwoń. Na pewno nie wiesz, gdzie on jest? Nie zwierza mi się.
Przestań go namawiać na te absurdalne inwestycje. To były świetne okazje. Nie mam na to czasu. Po co przyszedłeś? To mój brat. Nie tylko ty się martwisz. Mówił, że jeśli zabraknie mi na wydatki, ile? Mówiłeś, że masz do tego nosa. Co z nimi? Zadzwoń, jeśli się czegoś dowiesz. Przypomina mi kościół. Dokąd pojedziesz, kiedy naprawią twój samochód? Jeszcze nie wiem. Co na to twoja żona? Zmarła 5 miesięcy temu. Od tamtej pory jesteśmy w podróży. To tragedia stracić kogoś ukochanego. Ale nie można uciekać od żałoby. Nie miałem lepszego pomysłu. Powinieneś tu zostać na jakiś czas. Muszę wracać do pracy. Do zobaczenia. Dzięki. Ma piękny głos, prawda? Cześć. Dołącz do nas, siadaj. Nie mogę zostać. W mieście jest mnóstwo ludzi. Chciałam tylko zobaczyć, co u was. Joe bardzo ciężko pracuje. Zaproponowałyśmy, żeby zostali na jeszcze jedną noc. Naprawdę? Namawiamy go, żeby wziął Bobiego na festiwal. Będą koncerty i karuzele. To będzie świetna zabawa. Możemy iść, tato? Masz siłę? Tak, czuję się świetnie. Chodźmy się umyć. Może się tam spotkamy, pani władzo? Na pewno. I ja posprzątam. Prawdziwa pani detektyw. Nie powinnaś pilnować turystów? Mam prośbę, sprawdź i dopasuj te odciski. Muszę wracać, ale zadzwoń, gdy coś znajdziesz. To jego odciski? Pan Joe Matthews zaraz przestanie być tajemnicą. Co to? Nie mam pojęcia, co to znaczy. Rzucanie kamieniem to tutejsza tradycja. Cóż za niespodzianka. Cześć, Bobby. W co oni rzucają tymi kamieniami? Chodź, pokażę ci. Ile to waży? Ponad 60 kg. Od 8 lat rekord to 4 metry i 40 centymetrów. 2,5 metra.
Traktujecie to całkiem poważnie. Zwycięzca dostaje $100. Kolejne 100 za pobicie rekordu. $200 za rzucenie kamieniem? To nie jest łatwe. Dawaj! Spróbuj, tato. To sporo pieniędzy. 2 metry. Następny zawodnik John Lombardi. Popilnujesz go? Pewnie. Co myślisz, trenerze? Pokaż im, co potrafisz. Proszę się dopisać. Powodzenia. 3 metry 15 centymetrów. Następny uczestnik, Wielki Mike. Cztery metry. Ostatni zawodnik, Joe Matthews. Uważaj na siebie. Nie da rady. Jest za chudy. No dalej, dasz radę. Matko! Cztery i pół metra to nowy rekord. Jestem pod wrażeniem. Dzięki. Chyba jesteś zdziwiona. A ty chyba nie lubisz odpowiadać na trudne pytania. Czy ty kiedyś kończysz służbę? A ty odpowiadasz szczerze na pytania? Nie ma o czym mówić, chcę mieć tylko święty spokój. To nie wystarczy, dopóki mieszkasz u moich ciotek. Potrzebuję tylko pieniędzy na naprawę samochodu, wtedy wyjedziemy. Obiecuję, że więcej nas nie zobaczysz. Jak zmarła twoja żona? Mama nie żyje. Spokojnie, synu. A ty też umrzesz? Nigdzie się nie wybieram. Przepraszam, że pytałam. Jest rozpalony. Ma drgawki. Chodźmy do radiowozu. Tak będzie szybciej. Nie wiem, szefie, wciąż jest u lekarza. Chcę tu zostać i upewnić się, że wszystko z nim dobrze. Jasne, dziękuję. Co z nim? Wyzdrowieje. Miałaś rację, gorączka, zapalenie ucha i gardła. Wiedziałem, że jest chory. Powinienem był od razu wziąć go do lekarza. Gdyby nie ty, to... Wyzdrowieje, tylko to się liczy. Dzięki. Muszę skoczyć do apteki po leki za $180. To prawie cała wygrana. Będę musiał dłużej poczekać na samochód.
Posłuchaj, wiem. Chronisz swoją rodzinę. Zrobiłbym to samo. Chcę się tylko upewnić, że z nim wszystko w porządku. Dobrze? Pewnie. Wejdźcie do środka. Co z Bobim? Dostał antybiotyk, wyzdrowieje. Co robicie? Będą tutaj spać. W domu? Nie trzeba, zostaniemy w letniaku. Nie w taką pogodę, tam jest za zimno, pogorszy mu się. Bobby będzie spał na łóżku, a ty na podłodze. Mają rację. W razie czego będą obok. Dziękuję. Zostanę na noc. Pogadamy rano? Gdzie ukrywa się gwiazda baseballa Micah Matias? Dlaczego uciekł z miejsca morderstwa swojej żony, aktorki Grace Hunter? Po sygnale nagraj wiadomość. Omówimy dzisiaj jego motywy, alibi i przyszłość w lidze. Twoi przyjaciele się martwią. Co z nim? Obudził się, gdy mierzyłam mu temperaturę, ale zasnął. Gorączka mu spadła. Trzeba było mnie obudzić. Gdy pracowałam w szkole, zawsze miałam dzieci na kolanach. Brakuje mi tego. Nie wiem, jak się wam odwdzięczę. Biblia mówi, żeby traktować wszystkich obcych jak anioły. Nie jestem aniołem. Myślę, że im bardziej uciekasz od problemów, tym bardziej się gubisz. Jesteś bardzo mądra. Jestem stara, ale co nieco wiem. Co będzie z wami dalej? Muszę naprawić samochód i stąd wyjechać. To przez Rachel? Chyba za mną nie przepada. Nie oceniaj jej pochopnie. Sama wiele przeszła. Za dziecka straciła matkę, a jej ojciec... Policjant? Co się z nim stało? Późno już. Odpoczywaj. Już na nogach? Twoje ciotki mają dla mnie całą listę zadań. Uważają, że ciężka praca to błogosławieństwo. Zaczyna mi się to podobać. Porozmawiamy wreszcie? Zacznijmy od czegoś prostego. Na przykład twoich butów. Nie podobają ci się? Podobają. Kupiłabym takie. Ale kosztują $300. W tych ubraniach, włosach i brodzie wyglądasz, jakbyś mieszkał na ulicy.
Przed czym uciekasz? Chcę dać synkowi szansę na normalne życie. Te ostatnie kilka dni było normalne? Tak, w porównaniu do tego, co przeszliśmy. W Teksasie? Nie pochodzisz z Teksasu. Skąd jesteś? Zewsząd. Jestem gliną, więc odpowiadaj na pytania. Dlaczego? Zrobiłem coś? Nie wiem. Jak zmarła twoja żona? Zamordowano ją. Nie było mnie wtedy w domu. Ktoś się włamał i zamknął Bobiego w pokoju. Nadal tam był, kiedy wróciłem. Nie rozumiał, dlaczego mama nie przychodzi, gdy ją woła. Wiesz, kto to zrobił? Przez tydzień policja podważała moje alibi. Nie udało im się, więc uznali, że to był wypadek podczas włamania. Nie wierzysz im? Wpuściła ich w środku nocy. Dlaczego? Tato, gdzie jesteś? Cześć! Czujesz się lepiej? Dobrze wyglądasz. Martwiłem się. Długo spałeś. Dzień dobry. Dziękuję. Mogę zobaczyć? Mówiłeś, że to głupota. Majka Matias, bejsbolista. Skąd ty się urwałaś? Miał być jednym z najlepszych. Pozwól na chwilę. Zapomniałam, przyszła analiza tych odcisków. Kim jest Joe Matthews? Pracuje u moich ciotek. Zachowywał się podejrzanie? Wydawał się zaniedbany. Zaniedbany? Mamy coś? Nie ma go w systemie. Nigdy go nie aresztowano, nie był w wojsku i nie pracował dla rządu. To dobrze. Wręcz przeciwnie. Tropisz człowieka, który nie zrobił nic nielegalnego, opiekuje się synem i odpracowuje nocleg u twoich ciotek. Nie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Jesteś dobrą policjantką. Kiedyś będziesz tak dobra jak twój ojciec. Frank był jednym z najlepszych i służba z nim to był zaszczyt. Nie chodzi o niego. Chodzi o ciebie i o to, czego się jeszcze musisz nauczyć. A co Frank rozumiał doskonale. Czyli czego? Tego, że ta robota to coś więcej niż odznaka i broń. Zostaw go w spokoju. Drogie panie, chciałyśmy trochę tu odświeżyć. Z jakiej okazji? Chcemy, żebyście czuli się jak w domu. Już się tak czujemy. Mamy dla ciebie propozycję. Chcemy ci zaproponować pracę. Pracę? Pomógłbyś nam. Trzeba tu wiele naprawić i pomalować dom. Nie dajemy już rady dbać o ogród. Zająłbyś się tym. Wiele nie zapłacimy, ale starczy ci na naprawę samochodu. Potem wszystko będzie w rękach Boga. Nie wiem, co powiedzieć. Zgódź się. Co myślisz?
Podoba mi się tu. Mi też. Umowa stoi. Bobby zostaje. Cześć, Sam. Tak, dobrze. Posłuchaj, dalej potrzebujesz pomocy? Chyba kogoś mam. Fajna fura. Urwałaś się z pracy? Powiedzmy. Muszę przestać mówić do ciebie, pani władzo. Jak się czujesz? Dobrze, będziemy tu teraz mieszkać. Chciałem ci o tym powiedzieć. Dostaliśmy propozycję, żeby zostać na dłużej. Przyda im się pomoc. Przyjechałam, bo muszę cię poprosić o przysługę. Wal! Co roku podczas festiwalu Straż Pożarna gra w baseball z licealistami. W tym roku brakuje nam kilku chłopaków. Umiesz grać? Tata jest najlepszy. Nie jest obiektywny. Będziemy wdzięczni, jeśli zagrasz. Obiecałem twoim ciotkom, że naprawię dziś ogrodzenie. Nie powinny mieć nic przeciwko. Będą hot dogi? Pewnie. Chodźmy tam, tato. Robisz to tylko dla hot dogów. Pokaż im, co potrafisz. Będę potrzebował rękawicy. Wymyślimy coś. Słuchajcie, to Joe Matthews zastąpi Larego. Grałeś trochę? Minęło trochę czasu. Zaczniesz na zapolu. Brzmi nieźle. Do roboty. Pokażmy im, jak to się robi. To ten tajemniczy gość? Zarośnięty, ale przystojny. Nie o to chodzi. Mnie nie oszukasz. Twoja kolej, Joe. Pokaż, co potrafisz. Dasz radę. Dawaj, tato. Mamy dwójkę w polu. Muszą zdobyć bazę. Nie jest dobrze. Jest źle. Dasz radę. Dajesz, tato. Jest coraz gorzej. Teraz się przyłóż. Teraz trafi.
A nie mówiłem? Mamy to. Powinien grać w lidze. Widziałeś to uderzenie? Nieźle przywalił. Powinien grać w lidze. Musiałeś się popisać. Nie mogłeś odpuścić? Co teraz zrobisz? Chciałem tylko znaleźć bezpieczne miejsce dla mojego syna. Nie możemy już tu zostać, a samochód dalej w naprawie. Potrzebuję pomocy. Cześć. Niezły mecz. Jesteś tak dobry, jak piszą w gazetach. Kiedy odkryłaś prawdę? Ciągle nad tym pracuję. Kim jest Chloe? To moja menedżerka, kieruje moim życiem. Załatwiła mi pracę na konferencji motywacyjnej. Miałem tylko przyjechać i rozdawać autografy. Świetnie płacili. Nie mogłem odmówić. Policja wiedziała, że wyjechałeś? Miałem 10 000 świadków. To dlaczego cię podejrzewali? Bo nie mieli żadnych poszlak, śladów. Ciągle się zastanawiali, dlaczego Grace otworzyła drzwi, a Bobby był zamknięty w pokoju. To musiał być ktoś, kogo znała. Ktoś, kto wiedział, że Bobby tam jest. Próbowali wygrzebać jakieś brudy, twierdzili, że Grace miała romans i wpuściła kochanka. A miała? Nic mi o tym nie wiadomo, ale niezbyt nam się układało. Co to znaczy? Kochałem ją, ale była gwiazdą filmową i stawiała karierę na pierwszym miejscu. Wiedziałem o tym, kiedy się z nią ożeniłem. Po prostu nie sądziłem, że aż tak się od siebie oddalimy. Rozstanie było kwestią czasu. Przykro mi. Ale chyba wiedziałeś, jak będzie odebrany twój wyjazd z miasta w takiej chwili. Dziennikarze koczowali pod moim domem. Byliśmy w nim uwięzieni. Biedny Bobby. Miałem dość, Bobby też. Chciałem stamtąd uciec. Nie masz żadnej rodziny? Kogoś, u kogo moglibyście się zatrzymać? Mam brata Dylana. Odzywa się tylko wtedy, kiedy potrzebuje pieniędzy. Mogłeś od razu mi powiedzieć, kim jesteś. Musiałem ci zaufać. Byłem dość nieufny, gdy tu przyjechałem. A ja miałam ci zaufać od razu? Wiem, to nie było w porządku. Nie sądziłem, że znów poczuję się gdzieś bezpiecznie. Gdzieś, gdzie mój syn będzie mógł być zwykłym dzieckiem. I co teraz? To zależy od ciebie. Pytasz, czy możesz mi ufać? Ludzie dużo by zapłacili, żeby dowiedzieć się, gdzie teraz jestem. Nic im nie powiem. Dzięki. Majka. Mogę ci dalej mówić Joe? Przyzwyczaiłam się. I ja też. Koniec z baseballem. Za bardzo lubisz rywalizację. Wiem, mam z tym problem.
Dzień dobry, śpiochu. Co to? Dzwony kościelne. Idziemy do kościoła? Berta każe wam przyjść na śniadanie. Potem musicie zaprząc Nelly, żebyście się nie spóźnili. Na co? Nie słyszycie dzwonów? Chyba jednak idziemy do kościoła. Jaka Nelly? Chodź, koniku. Czekaj. Przez ciebie głupio wyglądam. Wyglądacie, jakbyście grali w berka. Nie możemy jechać samochodem? Jeśli chcecie tu zostać, musicie nauczyć się prowadzić powóz. No dalej. Co ty wyprawiasz? Mogę iść na piechotę. Nie wygłupiaj się, musicie jechać, bo się spóźnicie. Tak się to robi. Załóż uzdę. Rachel, pokaż mu, jak zaprząc wóz. Chodź, kowboju. Dzięki. Twoje ciotki przeszły same siebie. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Naprawdę w to wierzą? Z całego serca. Ja nie jestem tak ufna i nigdy nie spotkałam anioła. Taki już twój zawód. Zaczęło się to na długo, zanim wstąpiłam do policji. Co masz na myśli? Ufasz mi? Tak. Też chcę ci zaufać. Też nigdy nie spotkałem anioła. Czasami trzeba zaryzykować i zaufać zwykłemu człowiekowi. To było w moje 10. urodziny. Ciotki jak zawsze upiekły mi tort. Jechaliśmy z tatą do zajazdu, ale musiał zatrzymać się w banku. Ktoś chciał obrabować bank. Tata był na służbie. Krzyknął do nich. A oni go zastrzelili. Tato, obudź się. Wróć. Wszyscy biegali i krzyczeli. Nie wstawać. Tata leżał. Wzięłam jego broń i wycelowałam. Chciałam strzelić, ale nie mogłam. Chodź ze mną, dziecko. Wciąż boję się, że ktoś odbierze mi kogoś bliskiego.
Nie umiem nikomu zaufać. Nikt nie rozumie tego strachu lepiej niż ja. To ulubiony kwiatek mamy. Dziękuję. Jest śliczny. Chcesz porzucać kamieniami? Z przyjemnością. O, tu jest kamień. Zasnął. To był długi dzień. Najlepszy dzień w jego życiu. To cytat. Będę dziś spała u siebie. Ciotki są bezpieczne, więc... Dobranoc. Czy to prawda, że Grace miała romans? Co ukrywasz? Chciałeś wyłudzić odszkodowanie? Wytłumaczysz to kibicom? Zagrasz w kolejnym sezonie? Co tu robisz? Przed kim uciekasz? Co z zespołem w tym sezonie? Kto się opiekuje twoim synem? Jak mogłaś to zrobić? Zaufałem ci. Jak mogłaś to zrobić Bobiemu? Co się stało? Mam nadzieję, że dostałaś dobrą ofertę. Joe? Ukrywa się w tym domu. Co tu się dzieje? Chcemy odpowiedzi, kim pani jest. Proszę stąd odejść. Wyjeżdżamy? Niestety tak. Wszystko dobrze? Nic nie zrobiłam. To co się stało? Tylko tobie o nas powiedziałem. Nie wiem, ale to nie ja. Nikomu nic nie mówiłam. Co? Musimy was stąd zabrać. Nie chcę twojej pomocy. Joe, uwierz mi, proszę. Jestem Micah Matias. Zapytaj tych na zewnątrz. Znów masz kłopoty, Joe.
Pan Matias wyda za chwilę oświadczenie. Do tego czasu prosi o uszanowanie prywatności ludzi, którzy przyjęli go pod swój dach. To wszystko. Zapewniono nas, że wkrótce do nas wyjdzie. Wyłączcie te cholerne kamery. Co on powiedział? Uroczo. Mogę odebrać? Ja się cicho pomodlę, żeby nikt nas nie zobaczył. Cześć, Chloe. Co? Gdzie? Cześć. To ty? Mój Boże. Wsadzili mnie do pociągu. Sławny bejsbolista? Jakim cudem trafił do nas? Cała reszta była prawdą. Po prostu musiał od tego wszystkiego uciec. Bobby wyjechał? Niestety tak. Dziennikarze nie tracili czasu, gdy się dowiedzieli, że Micah Matias jest w mieście. Rachel, ja nie chciałam. Dziwi mnie, że tyle ci to zajęło. Co zrobiłaś? Dałaś cynk dziennikarzom? W życiu. To skąd się dowiedzieli? Z Facebooka. Ale napisałam wszystkim, że to tajemnica. Ilu masz znajomych na Facebooku, a oni ilu mają znajomych? Tak mi przykro. To już bez znaczenia, wyjechali. Ktoś napisał na Facebooku o meczu bejsbola. Mój znajomy to widział i dał mi znać. Przyjechałam na ratunek. Czyli to nie była ona. O kim mówisz? O Rachel. To znajoma. Co się z tobą dzieje? Gdzie jest Bobby i dlaczego się tak ubrałeś? Jest z Eli'em, to też znajomy. Ubrałem się tak, żeby zmylić reporterów. Nie martw się, doprowadzimy cię do porządku. Przywiozłam ci normalne ubrania. Ja się zajmę prasą. Nie obchodzi mnie to, chcę tylko wrócić do domu. Oczywiście. Ale najpierw muszę ci coś powiedzieć. Chodzi o Dylana. Co z nim? Czy Grace wpuściłaby go do domu pod twoją nieobecność? Słucham? Jednego jestem pewien. Nie masz konta na Facebooku. Racja. To przez Kim? Przepraszam, że w ciebie zwątpiłem. Jak się domyśliłeś? Cześć, jestem Chloe. To moja menedżerka. Dziękuję, że się nimi zaopiekowałaś. Nieźle się tu odnaleźli. Widzę. Musimy wsadzić go w pierwszy samolot do Los Angeles i doprowadzić go do porządku. Jak się mają twoje ciotki?
Myślę, że Lidia ujęła wszystkich swoimi ciasteczkami. Jak one to robią? Obcy ludzie wpraszają się do ich domu, są natrętni, a one przyjmują ich z otwartymi ramionami. Są przyzwyczajone. Ludzie zawsze wyśmiewali ich ubiór, robili im zdjęcia bez pytania. Dawno temu uznały, że łatwiej być sobą, niż udawać kogoś innego. Nie martw się, ja się tym zajmę. Rachel ma rację. Co? Nie będę się ukrywał. A to kto? Proszę o uwagę. Wiem, że macie mnóstwo pytań i postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Ale rozgośćcie się, to chwilę zajmie. Lidia, macie jeszcze szarlotkę? Zaraz wracam. Potem jechaliśmy przez piękny środkowy zachód. W Oklahoma City znaleźliśmy wspaniałą knajpę. Ich domowy sos był niesamowity. Potem byliśmy w Missouri. Byliście w Max Creek? Spadam stąd, to strata czasu. Jak tak dalej pójdzie, to wszyscy stracą zainteresowanie. Prawda? Można tam obserwować ptaki. Nie jestem ekspertem, ale chyba widziałem jaskółkę purpurową. Podobno taka jaskółka zjada 12 komarów na noc. Mają tam wielki szwajcarski zegar i zespół, w którym grają na trąbce, skrzypcach i wiolonczeli. Trzymajcie się, powodzenia w Toronto. Co myślisz? Jeśli w Galerii Sław jest miejsce dla najnudniejszych graczy, to się tam dostaniesz. Dziękuję. Zadanie wykonane. Bobby dzwonił. Locha Ilaja się prosi, więc chce tam dzisiaj przenocować. To będzie pierwsza noc od dawna, którą spędzi beze mnie. Chwilę to trwało, ale załatwiłam ci miejsce w motelu. Zostanę tutaj. Jak uważasz? Mogę pojechać za tobą do miasta? Ściemnia się i boję się, że się zgubię. Jasne. Do jutra. Twoje pytania mogą zaczekać do jutra. Cześć, Majka. Ciężko cię ostatnio znaleźć. Pomyślałem, że musimy pogadać. Byłeś tam? Wejdźmy do środka, wszystko wyjaśnię. Odpowiedz. Byłeś w Los Angeles, kiedy zabili Grace? Byłem, ale tylko po to, by omówić z tobą interesy. To nie byłem ja, przysięgam. Nigdy bym jej nie skrzywdził.
To dlaczego nie poszedłeś na policję? I co miałbym im powiedzieć? Że tam byłem, ale tego nie zrobiłem? Dlaczego mieliby mi uwierzyć? Nawet ty mi nie wierzysz. Mój syn był zamknięty w pokoju całą noc. Było ciemno, dzwoniłem, ale nic nie słyszałem. Myślałem, że wyszliście. O morderstwie dowiedziałem się następnego dnia z wiadomości. Grace zawsze była dla mnie dobra, mimo że mnie nie lubiła. Była dobrym człowiekiem. Nie zasłużyła na to. Jedź już. Wiem, że za mną nie przepadasz i cię za to nie winię. Ale nigdy nie skrzywdziłbym twojej rodziny. Musisz mi wierzyć. Tylko to chciałem powiedzieć. Nie martw się, już nie będę cię prosił o pieniądze. Jesteś następna. Nie zbliżaj się do niego. Kto mówi? Hello? Hey. Look what I found. Patrz, kogo znalazłam. Cześć, mały. Gdzie twoja broda? Zgoliłem. Wiesz co? Locha i Laja urodziła 9 dzieci. Coś takiego. Dzięki, że go przywiozłaś. Can I talk to you for Możemy porozmawiać? Nie rozpoznałaś głosu? Był zniekształcony. Powiedzieli, że jesteś następna po Grace? To musiał być jej morderca. Mój brat tu wczoraj przyjechał. Jak to? Powiedział mi, że był w Los Angeles, gdy zabili Grace. Policja o tym wie? Przysięgał, że tego nie zrobił. To dziwny zbieg okoliczności. Przyjechał tej samej nocy, kiedy ja dostaję groźby. Dlaczego miałby ci grozić? Nie wiem. Muszę jechać na komisariat. Dzwoń, jeśli się z tobą skontaktuje. Uważaj na siebie. Pilnuj tu wszystkich. Didn't you get my Nie message? dostałeś mojej wiadomości? Take you out to lunch. Zabieram cię na lunch. Nie sprawdzam już wiadomości. Ale jeśli jesteś głodna, to Lidia robi jedzenia jak dla wojska. Micah, I can't begin. Nie potrafię sobie wyobrazić, ile musiałeś przejść. Maybe in some way this Może ta whole wycieczka była dobrym pomysłem, ale chyba czas wracać do domu. I think it's time for you to come home now. Też o tym myślałem. I'm so glad to Dobrze hear to that, słyszeć. because I care about Zależy you mi na so was, much tak and będzie it's lepiej. really for the best. Myślałem o tym i nie jesteśmy gotowi na powrót. Spring training Niedługo starts zaczynają się wiosenne treningi. Treningi to teraz ostatnia rzecz, o której myślę. soon. You can't really be Zrezygnujesz ze swojej kariery dla tego wszystkiego? I got you some more Przyniosłam ci water. więcej wody. Dziękuję. Excuse me. We're talking My tu here. rozmawiamy. Do you Rozumiesz, co understand? mówię? Why is she talking like Dlaczego ona tak mówi? Dziękuję, Ano.
Nie odzywaj się tak do niej. Wybacz, ale muszę myśleć o twojej karierze. Muszę się wziąć do roboty. Okay, yeah, I will. Tak zrobię, dzięki. Thanks. LAPD found Policja nie no znalazła forensic odcisków ani innych śladów, które łączyłyby Dylana z miejscem zbrodni, co nie czyni go niewinnym. Okay, thank you. Dobrze, dziękuję. The phone company says that the call to your Operator house came twierdzi, że from dzwoniono do ciebie z telefonu na kartę. We can't trace that. Nie namierzymy go. What they do know is that it was Wiedzą purchased in tylko, że Howard County. kupiono go w hrabstwie Los Angeles. Przekażcie rysopis Dylana naszym ludziom. Wyślijcie go też szeryfom. Chcę, żeby się zaangażowali. Niech wiedzą, co się dzieje. Thank you. Dzięki. Co to za hałas? Zostań tu. Pomocy! Anna jest na górze. Uciekaj! Nie mogę się wydostać. Uważaj na siebie. Joe już idzie. Otwórz drzwi, haczyk jest z boku. Odsuń się od drzwi. Chodź, szybko. Już dobrze. Bobby czeka na dole. Berta jest w sypialni na dole. Are you alright? Wszyscy wyszli? Nie wiem. Joe? Joe? Berta! Joe? Hey, she got it. Huh? Are you okay? Nic ci nie jest? Już dobrze. House burned down. Nasz dom. House burned this way. Dogaście pogorzelisko i sprawdźcie dobudówkę. Na podwórku znaleźli kanister. Inspektor stanowy jest w drodze. On wszystko oficjalnie potwierdzi. Twierdzisz, że to podpalenie? Znasz kogoś, kto chciałby je skrzywdzić? Przynajmniej nie musimy już malować domu. Bardzo mi przykro. Bóg się nami zaopiekuje. I'm gonna take them to Eli. Zabiorę je do Ilaja, tam pomyślimy, co dalej. Muszę tu zostać i złożyć zeznania. Do zobaczenia. Joe came. Joe nas uratował. I'm so sorry I wasn't
Przepraszam, że mnie tam nie było. Muszę podjechać po coś do domu. Uwielbiam małe miasteczka. Nikt tu nie zamyka drzwi, nawet policjanci. Od początku chciałam o coś zapytać. Skoro wszyscy są zajęci pożarem, to chyba dobry moment. Skąd wiesz o pożarze? Czy ty i Majka jesteście parą? Co? Znam go i widzę, że bardzo cię lubi. Widzę, jak na siebie patrzycie. Chyba też coś do niego czujesz. Lepiej idź stąd, zanim co? Chyba nie myślisz, że wyciągniesz broń szybciej ode mnie. Zastrzelę cię. To ty zabiłaś Grace. Nie zasługiwała na niego. Ty też nie. Joe, ktoś chce z tobą pogadać. Zastępcy szeryfa znaleźli go w motelu w sąsiednim mieście. Był tam całą noc, więc nie mógł podłożyć ognia. Naprawdę myślisz, że mógłbym to zrobić? A co miałem myśleć? Pojawiasz się u nas, zaraz potem Rachel dostaje telefon z pogróżkami i ktoś podpala zajazd. Chloe miała rację, nie mogę ci ufać. To ona mi powiedziała, że byłeś w LA, kiedy zabili Grace. Rozmawiam z nią tylko o pieniądzach. Nic jej nie wspominałem o wizycie u was. To skąd o tym wiedziała? Jedziemy. Zostawiłaś Bobiego w zamkniętym pokoju. Nie był sam, czekałam w ciemnościach na Majkę. Dlatego wiesz, że przyszedł Dylan. Myślisz, że łatwo mi było patrzeć na łzy Bobiego? Musiał zostać w pokoju, nie mógł zobaczyć ciała matki. Myślisz, że możesz ją zastąpić? Kiedy weźmiemy ślub, będę od niej lepszą matką. Dlaczego spaliłaś zajazd? Za bardzo się przywiązał do tego miejsca. Musi wrócić ze mną do domu. Co tak długo? Siadaj na niej. A ty teraz rozumiesz? Przejmujemy ją. Nic ci nie jest? To Chloe zabiła Grace. Uspokój się, jesteś aresztowana. Połóż się na brzuchu i połóż ręce na plecach. Puszczajcie. Spokój, podniesiemy ją ostrożnie. Chciałam tylko z tobą być. Robiłam wszystko dla ciebie. Idziemy. Na pewno nic ci nie jest? Już dobrze. Anna, Lydia, kommt. Chodźcie. Kommt nach draußen. Gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Już po wszystkim. To nowy początek. Tekst polski Michał Rojek. Czytał Maciej Więckowski.